Nie wiem, czy ktoś z Państwa, może takie w ogóle szybkie pytanie, kto z Was zna Retromanię już? Bardzo proszę, ręka w górę, tak? Już w fragmencie, okej. Czyli już nie będziemy spoilować, a przynajmniej nie całkiem. Ale zacznę właściwie, jeżeli Panowie pozwolą, od podsumowania. Czy kiedyś było lepiej? Use your mic. Did it used to be better? Well, I think in certain respects it did used to be better. By the way, thank you very much to everyone for coming out tonight, and thank you to Kosmos for publishing the book, bringing me over. Dziękuję wszystkim za przybycie dzisiaj i Kosmos wydawnictwo za wydanie książki. Thank you to Filip for translating such a bloody long book. I dziękuję Filipowi za przetłumaczenie takiej długiej książki. My next book is going to be 60 pages long. Moja następna książka będzie miała 60 stron. I thought it'd be a huge round of applause at the announcement. I was going to Spodziewałem się wielkich write a short oklasków. book for once. What are things better? I think they were better in some respects. You know, I think every technological change brings positives and negatives. The philosopher Paul Virilio said, he's a philosopher of technology and various other things, and he said every invention is also the invention of a new accident, catastrophe, cataclysm. Myślę, że pod pewnymi względami było lepiej, ale postęp technologiczny zawsze przynosi dobre i złe zmiany. Filozof, którego niestety nie znam, powiedział kiedyś, że każdy wynalazek jest także wynalazkiem katastrofy, kataklizmu. Well, then I'm thinking about, I'm not sure what the catastrophe with the invention of the toaster would have been, but... Chociaż nie wiem, jaką katastrofę przyniosło wynalezienie tostera. Oh, well, actually, no, there is. You can set all the fire alarms off in your house if you overcook a piece of toast. Chociaż można spalić dom, jeśli przypali się toster. But no, he's talking about, like, for instance, the invention of the automobile is also the invention of the car crash. The invention of the airplane is also the invention of the car crash, or actually of airplane terrorism as well. Chodziło o to, że wynalazek samochodu to także wynalezienie wypadków, a wynalezienie samolotów to także terroryzm. So a lot of what I'm talking about in Retromania is about the effects of the internet on music consumption patterns, on music, on listening, on how bands form their sound, and you know, I found personally a lot of what I'm talking about in Retromania has histories going back from well before the internet, whether it's reissuing records or revivalism, or many of the things predate the internet, but the internet is what brings mania to it. That's why it's Retromania. Duża część tego, o czym mówię w książce, to jak wynalezienie internetu wpływało na muzykę, na to, jak jej słuchamy, jak tworzy się dźwięk. I chociaż wiele z rzeczy, o których mówię w książce, wydarzyło się jeszcze przed wynalezieniem internetu, to ten internet zrobił z tego manię, dlatego Retromania. So a lot of it was based or inspired by my own music habits. I developed obsessive downloading of things I would never listen to, which I compare in the book to a form of crack addiction, basically. Mówię też o tym, jak dzięki internetowi stałem się swojego rodzaju uzależniony od ściągania muzyki. And then, you know, some of it was inspired by using YouTube, and, you know, these days where at the end of it you couldn't really remember what you'd done or where you'd been, but you just had spent the whole day wandering YouTube between, you know, mostly old music and collections of TV commercials from the British 1970s and all this old shit basically that's up on YouTube.
that you can just wander through in this quite lonely sort of way, because no one else is looking at the same shit as you during that particular day. Inspirowałem się też tym, jak potrafiłem spędzić, nie pamiętać co robiłem cały dzień, ale spędziłem go przeglądając YouTube'a, oglądając starą muzykę, nawet reklamy i właściwie nie wiedziałem co robiłem. So, I am working my way towards answering your question. So, one of the things that I felt before the word stronger before the internet was more of a sense of everyone being culturally synchronized and experiencing pop music events simultaneously. So people talk about the monoculture. I would talk about a monotemporality, where you have these sort of pop events that everyone shares in some way, and they might hate them or they might love them, but it's something you're all talking about. You're all in the same place and all in the same time. Kiedyś muzykę doświadczało się wspólnie, natomiast teraz właśnie dzięki internetowi jest taki monotemporalizm i doświadcza się jej bardziej indywidualnie. And I feel like the internet has kind of fragmented culture, and it's very easy just to disappear into little private niches of the past. Internet to taka bardziej fragmentaryczna kultura. So you want me to tweet? You want me to tweet to you? I hate Twitter. Sorry guys, I'm just getting lost. I think things were better before Twitter. That's another thing that was better. Myślę, że przed Twitterem było lepiej. I think one of you just have so much. A young band forming today has so much history they can consume and absorb, that you start to get this phenomenon of bands that were like a collection of influences. Teraz, kiedy ktoś zakłada młody zespół, ma tyle historii, z której może czerpać. And it just felt like that was all to them. And also they didn't like hide their influences. It was like they presented them as subcultural capital, like a portfolio of their influences. Przepraszam, czyli w takim razie się pomyliłam. Chodzi o to, że wcześniej zespoły mogły czerpać z całej tej kultury i nie ukrywały też tych swoich inspiracji. Było to jakiegoś swojego rodzaju ich portfolio. And then that almost forced a kind of writing about them that broke them down into their constituent parts. And so you would listen to a band that was just a collection of influences, read a review that just broke them down into influences, and any possibility of anything new seemed to disappear. To wymuszało, w jaki sposób pisano o zespołach. Dzielono je właściwie na to, co na nie wpływało, na ich inspiracje. I think it's time for another question. Because I'll just go on. Proszę jeszcze Filip, czy tobie ta myśl, że kiedyś było lepiej towarzyszyła tłumaczeniu książki, to może ona była wcześniej i właśnie dlatego podjąłeś się takiego zadania? Jest inaczej. I to jest rodzaj kija w mrowisko, który tu wsadzam. Mianowicie, tłumacząc genialną książkę Simona, miałem wrażenie, że obcuję z zjawiskiem nieprawdopodobnym, ale z drugiej strony nie jestem historykiem kultury, ale mam wrażenie, że ja mówię powoli, żeby tutaj można było wszystko ładnie przełożyć Simonowi. Mam wrażenie, że potrzeba nowości to jest coś, co się narodziło dopiero w XIX wieku. Że przedtem nie było to takie oczywiste, że szuka się nowych zjawisk w muzyce, nowych wyzwań estetycznych. Że w XIX wieku burżuazja doszła do pewnych pieniędzy i postanowiła sobie stworzyć własne świątynie sztuki.
To jest ten moment, kiedy nagle artysta jest na scenie oświetlony światłem, a odbiorcy siedzą w ciemności jak wierni w kościele i słuchają. Przedtem tego nie było. Towarzyszył temu postęp technologiczny. I ten postęp technologiczny być może współgrał z przemianami estetycznymi. Zaczęliśmy jako społeczności, jako społeczeństwo zachodnie pożądać nowego. I to było typowe dla, może ja się mylę, nie jestem, jak powtarzam, historykiem, to było chyba typowe dla gospodarki opartej na produkcji dóbr. Tymczasem teraz znajdujemy się w świecie postprodukcyjnym, gdzie gospodarka oparta jest przede wszystkim na przetwarzaniu danych. I może to jest ten czas również, kiedy przestaliśmy potrzebować nowości. Że ten żal za tym, że nic nowego się nie wydarza, wygaśnie i będziemy po prostu korzystać z tego, co już jest, ewentualnie przetwarzać to na różne sposoby. Nie wiem, to jest kontrowersyjna teza, ale przyszła mi ona do głowy podczas tłumaczenia tej książki, że może wcale nie potrzebujemy już niczego nowego. Więc może było i będzie lepiej. Well, I don't know what to think of that, because I mean, it's not like new things aren't being generated in some areas of culture or economy. Nie wiem, co o tym myśleć, bo to nie tak, że nowe rzeczy nie powstają w różnych strefach kultury. There are new apps, there are new video games, there are new, probably new financial instruments that are being devised in Wall Street that will cause another downfall of the world economy. Pojawiają się nowe aplikacje, nowe gry wideo, a nawet nowe narzędzia finansowe, które mogą spowodować nowy kataklizm ekonomiczny. There's certainly new weapons being made. You know, I mean, there is what I'm talking about within is largely within music and sort of adjacent areas of popular culture, where a sort of archive is built up that can, because of the internet, can be accessed very quickly or like instantly with no cost and with no effort. Chodzi mi bardziej o muzykę i dziedziny pokrewne, gdzie powstało ogromne archiwum, z którego można korzystać właściwie bez ograniczeń i za darmo. So part of, you know, if there is a nostalgia at work in the book, or a sort of feeling of a loss, it's kind of what I'm talking about are kind of the affects, like the emotional feelings and certain kinds of convergences of cultural energy that occurred within, and this is only a little bit more, a kind of analog cultural economy where there was scarcity and there was delay. Ta nostalgia, o którą chodzi, która pojawia się w książce, dotyczy raczej czego mówisz? Kultury analogowej. Przepraszam. Chodzi o kulturę analogową. Już mi się wszystko pomieszało. Tak, chodzi bardziej o kulturę analogową. There's a peculiar kind of a new boredom. There was a boredom when I was growing up, and it probably lasted, you know, perhaps even into the 90s, the boredom of emptiness that you had to fill with imaginative acts of imagination or of cultural production like punk. Gdy dorastałem, był rodzaj nudy, to była taka nuda związana z pustką, którą trzeba było wypełnić i można ją było wypełnić na przykład punk rockiem.
And there's also, you know, mischief and vandalism if you're a kid, Można też było broić albo być wandalem, jeśli było się dzieciakiem. Or drugs. So these are all things to fill up the emptiness of boredom of not having enough stimuli. I oczywiście były też narkotyki. Wiele rzeczy, które można było robić, żeby wypełnić tę pustkę z braku stymulacji. But now there's a new kind of boredom, which is the boredom of too much, the boredom of scrolling through social media, of hopping from blog to blog, or hopping, drifting through YouTube. Teraz pojawił się nowy rodzaj nudy, który wynika z tego, że jest za dużo. To jest taka nuda z po prostu przebijania tego internetu, przeskakiwania z blogu na blogu, oglądania YouTube'a. And I feel like that it works against these sort of more imaginative responses where you're trying to fill an empty space. Now you're just kind of exhausted by all these options. It's like Bruce Springsteen wrote a song called something like 57 channels and nothing on. I myślę, że to działa jakby przeszkadza kreatywności, bo zamiast nie ma już tej pustki, którą próbowaliśmy wypełnić. Tak jak w piosence 57 kanałów i nic do oglądania. Which is, it's a really odd idea to think of Bruce Springsteen, super famous rock star, being bored at home, flicking through the TV. But also 57 channels is like nothing. Now there's thousands and thousands of channels and. Trudno sobie wyobrazić Bruce'a Springsteena, sławnego muzyka, który przerzuca kanały i się nudzi, ale z drugiej strony, jak teraz pomyślimy, 57 kanałów to jest nic właściwie w porównaniu z tym, co mamy w tej chwili. And you know, I mean, I can't be the only one who, you know, goes in Spotify and I'll construct an enormous playlist and then never listen to it. You know, there's so many choices. It's just too much. Na pewno nie jestem jedyną osobą, która wchodzi na Spotify'a, tworzy przeogromną playlistę i właściwie nigdy jej nie słucha. Po prostu jest za duży wybór. So, yeah, I think, you know, there are certain, you know, there are often actually, you know, there are very good things about the internet and YouTube. Obviously, I can find things from my childhood that I never thought I would ever see again. I can actually revisit memories of seeing certain pop groups on Top of the Pops in England. Oczywiście internet ma w sobie też dobre rzeczy, na przykład dzięki YouTube'owi mogę zobaczyć rzeczy, które nie sądziłem, że jeszcze kiedyś zobaczę, odwiedzić znowu zespoły z młodości. You know, and then there's all the positive effects of like finding out what's going on in other countries. You know, there's a lot of interest in dance culture with, you know, the beats people dance to in Angola, you know, or No i oczywiście fakt, że mam dostęp do różnych kultur na świecie. Można na przykład zobaczyć, do czego tańczą ludzie w Angolii. But I do feel that there is a sort of downside to all this abundance, this new kind of loss of appetite caused by, you know, this huge banquet of sound and other kinds of entertainment that are out there. Ale są też złe konsekwencje właśnie tego dobrobytu, tego, że po prostu danych jest za dużo. One of the paradoxes that occurred to me, I think after writing the book, during the many interviews I did, and which, you know, then you realize all the things you should have said. Jest taki pewien paradoks, który przyszedł mi do głowy już po wydaniu książki, właściwie w trakcie tych wszystkich wywiadów. Myślisz sobie te wszystkie rzeczy, których nie powiedziałem. And this paradox is the fact that you know, you would think from a sort of anti-capitalist perspective that music becoming free, you know, it changes it from being a commodity, and that's great. Not being a commodity should be good, right? But actually, the decommodification of music has removed the actual, there was a kind of libidinal charge to buying things. I można by pomyśleć z punktu widzenia takiego antykomercyjnego, że to, że muzyka już nie będzie luksusem, że każdy będzie miał do niej dostęp, to będzie coś dobrego. You know, it's actually pleasurable to spend money, and it makes the choice of
what you spend it on more significant, more heavily weighted. I could remember. Go ahead. Ale okazuje się, że wydawanie pieniędzy sprawia właściwie przyjemność i ten wybór, którego się dokonuje wydając pieniędzy jest no, bardziej uważnie wybieramy to, za co płacimy. I can remember in 1981 I was going to buy the second Gang of Four album. I loved the first Gang of Four album. I'd heard a few bits from the second one. I thought, sounds a bit shit actually. Yeah. Pamiętam za młodu, jak chciałem kupić właśnie drugą płytę Gang of Four i miałem już pierwszą, a potem kupiłem drugą i okazało się, no jest dosyć słaba. And I had my like, you know, I don't know, it's £4 or whatever that I'd earned from working on an egg stall in a farmer's market, which is really unpleasant work. Getting up very cold, early in the morning, selling these eggs. I musiałbym wydać na nią 4 funty, które zarobiłem pracując na targu. Musiałem wstawać bardzo wcześnie i sprzedawać jajka i to nie była zbyt przyjemna praca. But anyway, I bought this record and I was very nervous. I almost felt faint as I approached the counter. You know, £4 for this, you know, solid gold by kupiłem ten Gang of album Four. i było mi wręcz słabo, kiedy podchodziłem, żeby go kupić i wydać te 4 funty na niego. But I didn't pass out. I bought it, and it wasn't solid gold. It was solid shite, actually. No ale na szczęście nie zemdlałem, kupiłem go, ale to nie było to złoto, którego się spodziewałem, tylko raczej gówno. It's actually not that. It has a few good tunes, but I only know there are. I only know it's a few good tunes because I paid £4. I listened to it 30 times at least, Ale wiem trying to like it. Wiem o tym tylko dlatego, że po tym jak już wydałem na niego 4 funty, to przesyłałem go co najmniej 30 razy, żeby spróbować go polubić. So, you know, It requires effort. yeah, so, but now if everything's free, the temptation is to listen to it once or halfway. You know, Ale teraz, kiedy half of wszystko it. jest za darmo, to jest taka pokusa, żeby przesłuchać tylko raz, albo w ogóle tylko do połowy. So I think in some ways, I don't really want to make a generalization about young people today, so some of them might attack me. Nie chcę generalizować o młodych ludziach w dzisiejszych czasach, no bo niektórzy mogą mnie zaatakować. But I do get the sense young people they have listened very, very widely, way more widely than was possible or conceivable. Ale wydaje mi się, że młodzi ludzie teraz słuchają muzyki dużo szerzej niż kiedykolwiek było możliwe. In the past, but perhaps not as deeply. Ale może nie tak głęboko. Like listening to something 20 times to extract the money you spent on it, basically. Nie ma wtedy takiej głębi, jak kiedy słuchaliśmy czegoś 20 razy, żeby opłacił nam się ten wydatek. So, where am I going with this? I don't know. Co ja miałem powiedzieć? Ask another question. Okej. Ja przepraszam, bo mam jeszcze te a propos. Po pierwsze, nawiązując do tego, co Simon powiedział, mam wrażenie graniczące z pewnością, że młodzi ludzie nie słuchają muzyki tak, jak my jej słuchaliśmy, ponieważ ona nie jest już przeżyciem pokoleniowym, nie jest platformą tożsamości. Natomiast druga rzecz, która też jest jakimś tam chyba łatwo obserwowalnym minusem internetu i tego embarras de richesse, to jest to, że nie ma już hierarchii, nie jest ona tak zauważalna. Każdy może być gwiazdą. A czy to nie jest tak, że ci młodzi ludzie robią coś, co jest poza naszym radarem? Bo może być tak, że albo wydaje mi się, że 50-latkowie w 77-78 roku no nie widzieli w punk rocku przyszłości muzyki czy siły, która wpłynie na następne dekady kultury popularnej. My po prostu może tego nie widzimy. Yes, that's a possibility. I'm going to reply to Filip's question, if you don't mind. To możliwe, ale najpierw odpowiem Filipowi. I'm just going to draw on my own family, actually, as the examples. I think I kind of felt you were
that what you said about music is no longer a site for identity formation. I always thought that was kind of becoming more and more the case, that people just used music. Zawsze mi się wydawało, tak jak mówisz, że muzyka już nie jest kwestią naszej tożsamości, ale że ludzie bardziej trochę jej po prostu używają. And certainly you didn't seem to get, like when I grew up, like you had these subcultures where someone's whole identity was invested in a kind of music and the clothes that went with it. Kiedy ja dorastałem, były subkultury i tożsamość człowieka była właściwie w pełni zainwestowana w tą muzykę, której słuchał i ubrania, w które się ubierał. And these subculture tribes would go to war in the streets and fight with each other. I te subkultury walczyły ze sobą na ulicach. And also they would be attacked, but even more, if you're in a subcultural tribe, you would be attacked by sort of normal kids who didn't have an identity beyond being normal, but they were threatened by you. Te plemienia subkulturowe walczyły ze sobą, ale jeszcze bardziej były atakowane przez te dzieciaki, które uważały siebie za normalne. And so it seemed to me that wasn't really happening anymore. You didn't get these subcultures forming, and then people have written about this in in the Guardian newspaper and other places. Like, where are all the subcultures? No i teraz wydaje się, że już nie ma tych subkultur. Pisze się o tym powszechnie, na przykład w Guardianie było o tym mowa. But then my daughter became an emo, and Ale wtedy moja córka została emo. And I was like, oh, it's still alive. I wtedy zorientowałem się, subkultury jednak żyją. And she, it means a lot to her. She is very into the lyrics. Dla niej to jest ważne, ona wsłuchuje się w teksty piosenek. It's expressive of confusion that she has about the world and herself. Wyraża w ten sposób swoje zagubienie. She found out about it through YouTube, and she, that this is with the scroll bar. One thing she heard that she liked led her to another, to another. Odkryła to dzięki YouTube'owi właśnie przez sugerowane rzeczy na YouTubie, z jednej na drugiej, z jedną na drugą. And then the other thing that you mentioned, I'm still in my family now. I'm going to talk about my son now. He's 18. A inna rzecz, o której wspominałeś, opowiem na przykładzie z kolei mojego syna, który ma 18 lat. And you were talking about this, everyone can be famous. Mówiłeś o tym, że każdy może być teraz gwiazdą. And my son became a famous YouTube video maker. A mój syn został sławnym YouTuberem. He made these kind of videos that are called MLG montage parodies. On robi takie filmy, które są parodiami, montażami. There's a Wikipedia entry. Można sprawdzić na Wikipedii. MLG. He got like 3.5 million views for one video. I jedno z jego filmików miało 3,5 miliona odsłonięć. 30 million views in total and 140,000 subscribers. W sumie 30 milionów odsłonięć i 140 tysięcy subskrybentów. I'm quite a well-known rock writer. His statistics dwarf my own statistics on my blog. Ja jestem dość znanym pisarzem rockowym, ale przy jego osiągnięciach jestem po prostu nikim. When I put a clip up on YouTube, on my YouTube channel, I'm lucky if I get 400 views. Jeśli wrzucę filmik na YouTube'a, to mam szczęście, jeśli ma 400 odsłonięć. So this was quite surprising and perplexing for me, but also exciting because he started getting money, and money it's all through my PayPal identity because he was old enough. So to było dla mnie zaskakujące, ale też zadziwiające, ale też ekscytujące, bo w pewnym momencie z tego zaczęły przychodzić pieniądze, a pieniądze przychodzą na mojego PayPala. One month in his royalties from views, an email comes into my inbox for $1,500 for 1 month. 1,500. No więc co miesiąc przychodzi do mnie e-mail i w jeden z nich było 1500 pounds, nie? Yeah, dollars. $1500 za ten miesiąc z samych odsłon.
But you know what fame gives, fame takes away, and MLG montage parodies went out of style, and. No niestety to, co przynosi sława, ona też może ją to odebrać i niestety ten rodzaj filmików wyszedł z mody. And the last one was for $53. No i ostatnim mailu było już tylko $53. And we had hopes that this was going to pay for his college. Mieliśmy nadzieję, że to zapłaci za jego studia. So, but you know, my son seems okay. He's a bit confused because he had this identity as a famous, you know, a micro-famous YouTuber. He had people who wanted, when he reached 50,000 views, people started. Mój syn jest teraz trochę zagubiony, no bo w pewnym momencie był sławny, taki mikrosławny. No, and when he reached 50,000 views, his fans, he had fans, wanted him to do a face reveal video where you actually, you know, these things were animations and sampled video material and memes, but they wanted him to show his face, and he eventually, at 100,000, he said, if 100,000 people subscribe, these are figures I could only dream of for my blog, you know. No więc kiedy on miał 50,000 subskrybentów, to jego fani poprosili go o taki filmik, w którym pokazałby twarz, bo dotychczas w jego filmikach tego nie było. I on powiedział, że jeżeli będzie miał 100,000 subskrybentów, to wtedy taki filmik nagra. Dla mnie to są po prostu liczby nie do wyobrażenia. He said, if 100,000 people subscribe, I will. If I reach 100,000, I will do a face reveal, and it did. And he did a thing where he showed his real face, and you know. But then the style went out of style, and he got people saying, "This shit is really over. You should kill yourself." He actually had people saying that. I tak się stało, kiedy osiągnął 100,000 subskrybentów, zrobił taki filmik i pokazał twarz, no ale z czasem ten rodzaj filmików po prostu wyszedł z mody, no i w pewnym momencie ludzie komentowali, że to jest już do niczego i powinien się zabić. So I mean, I think it's actually a very interesting thing about YouTube is this, and the internet generally, is this creation of this thing of democratization of fame to an extent, this sort of micro fame, people at a young and actually quite vulnerable age experiencing what it's like to be a public figure, the pluses and the downsides of it. I to jest też właśnie ciekawy aspekt internetu, ta mikrosława, że bardzo młodzi ludzie mogą stać się sławni, no i to, co za tym idzie, te dobre rzeczy i złe rzeczy. And I'll just stop here and another question in a minute, but my last book about glam is partly, although it's set in a lot of it's set in the 70s, a bit of it is about recent pop music, and one of the things it's about is about fame culture, celebrity, and just this sort of ideology of fame as this thing will make life good and you'll be happy and everything will be great. Moja poprzednia książka Glam, która głównie opowiada o latach 70., ale jest tam też właśnie część o sławie, o celebryctwie i o tej ideologii sławy, o tym, że jak będziesz sławny, to wtedy wszystko będzie świetnie. Okay, another question? Tak, ja miałem pytanie, czy do właściwie obu z Was, czy to nie jest tak, że my może, że jest jakaś teraźniejszość, która będzie przyszłością muzyki popularnej, ale my albo jej nie widzimy, albo nie potrafimy jej zidentyfikować jako taką, bo po prostu uważamy ją za nieistotną, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że nasi rówieśnicy pod koniec lat 70. za nieistotne uważali zjawiska, które wtedy zachodziły. Ja skorzystam. Z pewnością może tak być, ponieważ skoro tego nie widzimy, to skąd mamy o tym wiedzieć? Ale próbuję wyobrazić sobie właśnie to coś nowego. I jestem bezradny. I taką lekcją dla mnie jest to, co się dzieje od kilkudziesięciu lat w muzyce tak zwanej poważnej, niepopularnej. Kiedyś mieliśmy do czynienia z wielkimi, szokującymi wydarzeniami, z
przełomami. Igor Strawiński, Arnold Schoenberg, Pierre Boulez, muzyka konkretna. Muzyka eksplorowała coraz więcej przestrzeni, w których można było złamać dotychczasowe reguły. Doszliśmy do sytuacji, w której można już było wszystko. I kiedy kilka lat temu rozmawiałem z młodymi kompozytorami muzyki współczesnej, mówili mi, że skoro już wszystko można, to już nie ma awangardy. Pytanie jest, czego dotychczas nie było można, czy jesteśmy sobie w stanie w ogóle wyobrazić, czego nie było dotąd można, a teraz będzie można, w sensie estetycznym, kulturowym, bo oczywiście technologicznym czeka nas wiele niebywałych rzeczy na pewno i to już wkrótce, ponieważ postęp technologiczny jest nieprawdopodobny. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak zaawansowana jest technologia w tej chwili na świecie, ale w laboratoriach, ale właśnie na obszarze kultury. Czy umiemy sobie w ogóle wyobrazić, gdzie możemy szukać nowej wrażliwości? Tak bym to pytanie postawił, bo nie umiem na nie odpowiedzieć. Well, I mean, I think if you look historically at the history of music critics trying to imagine, or even art critics trying to imagine what the next thing is, they always get it wrong. Jeśli spojrzymy na to, jak krytycy muzyki czy krytycy sztuki próbują wymyślić, co będzie następne, no to widzimy, że oni zawsze się mylą. I mean, I have an interest actually in the history of writing about rock, obviously, and I'm almost starting to collect books about about rock. The first books about rock, which started around, you know, the first ones are coming like 1968, 69. Interesuje się tym, jak pisało się o muzyce rock. I kolekcjonuję książki właśnie takie historyczne o muzyce rock. No i pierwsza, którą mam, jest z 68 roku. Yeah. And always, always in these books, because of the nature of publishing, you know, they're finished 1 year and then like, I think now you can turn the book around like 4 months or 5 months, but certainly in those days it used to be about 18 months, even 2 years before the book comes out in the bookstores. Teraz książkę można właściwie wydać w 4 miesiące, ale wtedy to zajmowało 1,5 roku do 2 lat. And so there are many examples of these rock books being completely wrong. The critic always thinks it's going to go on kind of in a straight line from what he or she, but it was also he then, has been tracking in the book itself, you know, this sort of line, and they just seem to think it'll just carry on that track. No i jest wiele przykładów takich krytyków, którzy się mylili. Oni, wydaje się, zawsze spodziewali się, że to taki kierunek będzie prosty rozwoju muzyki na podstawie tego, co obserwowali. And so my favorite example is this guy called Tony Palmer, who did a book called All You Need Is Love. Mój ulubiony przykład to Tony Palmer, który zrobił książkę All You Need Is Love. It was like the book of a TV documentary series. And he finishes it in 1975, and he thinks the two things he sees happening and getting more of are, on the one hand, the biggest record as he's finishing the book is Tubular Bells by Mike Oldfield. Więc on skończył tę książkę w 1975 roku i takie dwie główne rzeczy, które przewidywał. Wtedy właśnie wyszła płyta Tubular Bells Mike Oldfielda. Some of you can already see where I'm going with this. And the other thing he sees is Alice Cooper. Alice Cooper has been doing more and more theatrical rock, and he's even done something that is like more like a Broadway show. You know, it's like a huge showbiz shock rock, but it's like a showbiz Broadway. I drugą rzecz, na którą zwracał uwagę, to właśnie Alice Cooper, który robił wtedy coraz więcej rocka teatralnego i to właściwie coraz bardziej przypominało takie występy broadwayowe. So the final chapter is confidently predicting
ever more theatrical rock and rock as a kind of classical music, long instrumental 20-minute tracks. Więc on przewidywał w ostatnim rozdziale właśnie więcej takiego teatralnego rocka i takiego klasycznego, długich, instrumentalnych, 20-minutowych utworów. But of course, it doesn't. Punk rock happens by the time the book comes out. Punk rock happens. Everything's completely different. No i w momencie, gdy, None of it happens. gdy ta książka już wyszła, no to nic z tego się nie wydarzyło. Wtedy właśnie nastąpił punk rock i ogarnął właśnie Or at całą least scenę. a lot of symphonic rock albums were released by major labels who had the same thinking. Like they seen Michael Oldfield sell 10 million albums, so they signed a lot of people like that. Wyszło wiele takich albumów takiego symfonicznego rocka, bo wytwórnie widziały to, co działo się z Oldfieldem. But of course, the consumer demand for that has just gone. Everyone wants short songs, short hair, and the theatrical side of rock drops away, and it's groups on a very bare stage making a noise. W ogóle nie było na to popytu, wszyscy chcieli krótkie piosenki, krótkie włosy, taki rock teatralny właściwie zupełnie został wyparty przez takie po prostu puste, gołe sceny. And actually, my own books have the same thing. List out my first books. I don't predict the future, but I'm assuming as I'm writing it that rock will get more and more abstract and shoegazy and more My Bloody Valentine-like. No i z moimi książkami jest tak samo właściwie. Ja może nie przewiduję, ale jakoś zakładam, że rock będzie coraz bardziej abstrakcyjny. And in fact, actually, the word shoegaze didn't exist then. And there were, a whole load of shoegaze groups did come about. But also grunge happened and Britpop happened, and things go in a different way. So. And there's a similar thing, with my book, Energy Flash. I would never. I tak to, co przewidywałem, no, okazało się też nieprecyzyjne i rok poszedł zupełnie inną stronę. With Energy Flash, I would never have predicted that grime would come out of the culture I was following, i.e. a form of music where the words are more important than the sounds. No i też w następnej książce, no, nikt nie spodziewał się, że wyjdzie z tego grime, z takiej muzyki, której ważniejsze były słowa niż dźwięk. And that was even I was someone who wrote about the importance of MCs in jungle and how they were, a crucial part of the culture and the vibe. But I never imagined that they would become like the MCs would become more important than the DJs and the center of the art. No ja pisałem sam o tym, że MCs są ważni, ale nigdy nie spodziewałem się, że oni staną się ważniejsi od DJ-ów, że będą właściwie centrum tego dzieła, tej dziedziny sztuki. So basically the lesson is the last person to ask about the future of music is a critic. Więc lekcja z tego jest taka, że ostatnią osobą, którą należy pytać o przewidywania co do przyszłości muzyki, to krytyk muzyczny. I have to say, if I was just a gambling man, I would gamble on the next youth cultural revolution not being in music at all. Gdybym był hazardzistą, to stawiałbym na to, że następna rewolucja młodzieży nie będzie w ogóle dotyczyła muzyki. My daughter, my emo daughter. Moja emo córka She watches YouTube every minute of the day if she can. ogląda YouTube właściwie całymi dniami. And she loves emo and she loves musicals like Hamilton. But she says, she told me, I know all this because I interviewed my children for an essay I just wrote about YouTube. She only watches music on YouTube for 30% of her watching. It's all on all these other forms of DIY video that kids do, vlogs and challenges and all kinds of weird crap they put up I there. moja córka, którą wiem o tym wszystkim, ponieważ przeprowadziłam wywiady z moimi dziećmi do pracy, którą piszę. No ale ona, chociaż kocha tego YouTube'a, no to mówi, że tylko 30% z tego materiału, który ogląda, to jest muzyka, a cała reszta to innego rodzaju materiały, różne takie młodzieżowe filmiki, zrób to sam. And I think, interestingly, a lot of it is actually forms of people pretending, playing games with the idea of being famous or being a public figure, presenting the self in a performative way.
I dużo z tego to są różne vlogi i różne właśnie osoby, które jak gdyby trochę udają, jakby były sławne i tak się prezentują w sposób performatywny. So maybe that's, you know, where the new edge is. Or maybe that's been the edge for one, there's going to be something completely that's happening somewhere else. I może to jest właśnie ta granica, którą będziemy przekraczać, albo może jest zupełnie gdzieś indziej, ale my zupełnie nie wiemy. Powiedz proszę, dlaczego właściwie napisałeś Retromanię? Chodziło tylko o opis pewnego zjawiska czy zjawisk, które zauważyłeś, czy jest tam jakieś drugie ostrzeżenie, wezwanie do działania, a jeżeli tak, to co można zrobić? I suppose I kind of wanted to just understand what was going on, and if what was going on felt like a malaise to me. Myślę, że właściwie chodziło mi o to, żeby samemu zrozumieć, co się dzieje. But at the same time, I also, a lot of things I really enjoyed and thought were interesting were kind of almost like, like there's two kinds of cholesterol. I thought there was like good retro and bad retro. Ale też wiele rzeczy, które mi się podobało i które mnie interesowało, no to trochę tak jak z cholesterolem, wiecie, jest dobry cholesterol i jest zły cholesterol. So like things I liked were the good retro, so Ariel Pink and Więc Ghost te Box, rzeczy, Hauntology, all this które kind of stuff. lubiłem, to było to dobre retro. And then, what other stuff? Most of the rest of it was bad retro. Cała reszta była złym retro. But it was all kind of interesting. Like, as much as I find, there was this huge trend of people going to see a band play their most iconic album all the way through in the original sequence. No ale na przykład takie rzeczy, że ludzie szli, aby obejrzeć, jak zespół gra swój najbardziej klasyczny album od początku do końca. Well, again, I've lost the thread of where I'm going with this. This feels like there's this sort of consumer desire to reconsume things you already like. To wydaje się być taka potrzeba konsumentów, żeby po prostu konsumować ponownie rzeczy, które się lubi. It's a bit like the way Facebook keeps reminding you of your golden memories of using Facebook or something. To tak jak Facebook, kiedy przypomina ci różne wspomnienia. I got one recently that made me laugh, where it said 5 years ago you posted this video of Busta Rhymes and Janet Jackson. Mnie na przykład rozśmieszyło, jak Facebook mi przypomniał, 5 lat temu opublikowałeś ten filmik z Busta Rhymes i Janet Jackson. I thought, golden memories of wasting time on Facebook. Złote wspomnienia tego, jak marnowałem czas na Facebooku. So, but it seems to be built into the way we experience culture now, that we have these sort of endless anniversaries of things and revisiting of things and enormous long oral histories about. Wydaje się to być już stałą częścią naszej kultury i sposobu, jak doświadczamy jej, właśnie takie rocznice różnych rzeczy, ponowne wizyty, oglądanie czegoś ponownie. Ale czy to na pewno jest bez końca? Bo ja mam wrażenie, że ta retromania ma szansę się wypalić, dlatego że już chyba zaczyna brakować płyt kultowych, albo przynajmniej jakoś tam ciekawych z różnych względów, które można było wydać ponownie. No nie będziemy chyba, mam nadzieję, obchodzić rocznic wydania reedycji jakiejś płyty. Wszystkie zespoły, które były w stanie fizycznie się reaktywować i ruszyć w trasę, już chyba się reaktywowały i ruszyły. Ostatnia, co prawda w formie hologramów, ale właśnie zapowiedziała to ABBA. No więc jest szansa, że to się po prostu wypali i skończy. Yeah, possibly. I mean, I did feel like, when it gets to be, I mean, in a few years' time, or probably next year, people will start experimenting with being nostalgic for the early 2000s. No to prawda, mi się też tak wydaje, że to może się wypalić i pewnie już za rok ludzie zaczną wykazywać nostalgię za latami 2000.
And I did wonder, well, what could they do? Because I associate the early 2000s with Electroclash, which was a kind of 80s revival. I zastanawiam się, co oni właściwie zrobią, bo mi się kojarzy początek lat 2000 z Electroclashem, który jest właściwie już swego rodzaju przetworzeniem. And then there was a lot of garage punk revival stuff, like the Hives and the White Stripes and Jet and the Vines. Garage punk. Yeah. And then there was also even the beginnings of the post-punk revival. Post-punk też. So how can you go back? You can't go back and chew over again something that's already been chewed over and spat out twice, can you? I don't Nie know. można po prostu jeszcze raz przeżyć czegoś, co już raz było przeżute i wyplute. But maybe you can, because I was surprised when there was this whole thing with people like Duffy and Adele and Amy Winehouse, because in the 80s there had been a kind of soul revival thing. It was really big in the UK. Może się da, no bo ja sam byłem zdziwiony, kiedy Adele, Duffy i Amy Winehouse właściwie znowu przetwarzały soul revival, który już właściwie też miał miejsce. Amy Winehouse, obviously talented, very charismatic person, but in lots of ways, her thing was rather like this performer you probably don't know, but she was big for half a second in the 80s, called Mary Wilson, who was like a sort of 60s, you know, she had a beehive hair and the whole thing. Więc Amy Winehouse, która oczywiście swoją drogą jest bardzo była utalentowana i charyzmatyczna, ale niewiele z Was może wiedzieć, że ona też inspirowała się inną artystką. Mary Wilson. Mary Wilson. And you know, in a certain sense, it's not like some of these stylized revivals, like La Rue doing 80s electropop. The stylization is not everything that's going on in the music. To nie tak, że to są tylko stylizacje, tak jak na przykład La Rue, który stylizuje. There's, you know, real emotion. The songs seem to come from some bitter, real-life romantic thing that actually gives the song some power. W tym jest jakaś emocja, jakiś autentyzm, który daje moc tej muzyce. But then what's puzzling to me is why does it have to be stylized as this 80s synth pop retread with the angular hair and Ale dlaczego właśnie stylizować to w takim razie na lata 80. z tą dziwną fryzurą i całą tą otoczką? Why did Adele want to sing about her own heartbreak, you know, in the style that Etta James sang Dlaczego in the Adele mid-60s? śpiewa o swoim złamanym sercu, tak jak ktoś inny wcześniej śpiewał w latach 60. So, you know, I think that it's possible in these old forms and old styles you can have new emotional content or new lyrical, even lyrical originality of some kind, but ideally people would be saying new and individual things in new formal stylizations, I think. Oczywiście jest możliwe, żeby mieć trochę oryginalności, nawet stylizując coś, no ale byłoby dużo lepiej, gdyby ludzie śpiewali oryginalne rzeczy w swoim oryginalnym stylu. A czy nie jest, bo skoro już była mowa, że internet jest w dużej mierze albo głównie odpowiedzialny za tę wielką falę retromanii, to czy nie większą i realną groźbą obecnie jest to, że za chwilę damy się zamknąć w takich bańkach informacyjnych, w których już nie będziemy w ogóle wiedzieli wszyscy, jaka nowa moda przychodzi, tylko każdemu według potrzeb, to znaczy ja będę zamknięty na 30 lat w jakimś revivalu black metalu, ty w postpunku i tak dalej, i tak dalej. No każdy nawet już nie będzie wiedział, że cokolwiek innego się dzieje na świecie. Dodam do tego, że w tej chwili już dorosło pokolenie kolejne, które wychowało się na tym śmietnisku. To znaczy dla nich grzebanie w tym, co jest naszym wspólnym dziedzictwem, jest naturalnym ekosystemem. Oni w tym żyją. To dla nich nie jest odkrycie, że można grzebać w przeszłości. Dla nich to jest
jak oddychanie. To też jest po prostu. Dziś, wczoraj, przedwczoraj jest tak samo dostępne. Yeah, that's true, and in a sense, the internet is in some ways just like an enormously vast, unimaginably vast flea market. And, you know, and hipsters have been digging through flea markets for old clothes, old records, old things to reuse and do interesting things with. To prawda, internet jest swojego rodzaju pchlim targiem, a hipsterzy już od lat 60. właściwie na pchlich targach szukali odzieży i różnych innych rzeczy, żeby je przetworzyć. And you know, I looked on the internet and they said this place is known as Hipster Square. Sprawdzałem w internecie i wyszło, że to miejsce to jest plac hipstera. Which is actually a pun in English. Hipster Square means that hipsters are actually secretly square. They don't know. Więc po angielsku to by znaczyło, że hipsterzy są square, czyli nudni. But a lot of the book is actually about hipsters. It's about a hipster as a cultural recombiner of things, and I was really interested in how historically the hipster started out being a white person who knew about black music and kind of the esoteric avant-garde black music. I dużo jest tutaj mowy o właśnie hipsterach, tych, którzy historycznie zaczęli jakby łączyć i przetwarzać stare rzeczy. No i kiedyś właściwie hipsterzy zaczęli się jako biali ludzie, którzy wiedzieli o czarnej muzyce, o awangardowej muzyce. And so that always meant being interested in the new thing, you know, because like bebop was the new thing, and then there was another. I to właśnie była ta nowość, tak jak kiedyś bebop był nowy. And mods in a way were, you know, 60s mods were kind of a form of hipster because they always wanted the latest rhythm and blues record to dance to out of America, or the latest dance steps, you know. I znowu nowe formy bluesa, nowe mods i nowe formy tańca, dance'u. Mod, you know, was short for modernist. You know, everything had to be new, and so the hipster was always the early adopter. Więc mod, tak jak nowoczesny, modernistyczny, wszystko musiało być nowe, inne. But what interests me when I was writing the book was that hipsters in the 2000s were not so much interested in the latest, newest thing, but finding the most obscure thing from the past, you know. I to, co mnie zaciekawiło, kiedy pisałem w książce, że hipsterzy już nie chodziło im o to, żeby znaleźć to, co nowe, ale wręcz przeciwnie, żeby znaleźć to, co właśnie najstarsze. You know, interested in analog formats or things like, you know, the mechanical typewriter was a fetish object for the hipster. Byli zainteresowani formatami analogowymi, albo takim fetyszem swojego rodzaju była maszyna do pisania. And that really interested me, the shift from the hipster being like, you know, someone trying to get to the future first, to the hipster as an archaeologist. I zainteresowała mnie ta przemiana hipstera z kogoś, kto chciał być po prostu pierwszy w przyszłości, w takiego swojego rodzaju archeologa. But one thing that interests me, yeah, a curator, yes, it was a curatorial notion. Swojego rodzaju kurator. But one thing that interests me was that this is kind of a class-bound aesthetic, and it's a very middle-class, educated approach to processing culture, and that in actual fact, the further down the class ladder you went, the more everything had to be brand new, and so in hip-hop culture, there's no real thing, there's no vintage aesthetic really. I zauważyłem, że to jednak zależy w dużym stopniu od klasy, czyli ten hipsteryzm to jest coś takiego bardziej w klasie średniej, natomiast im niżej w tych klasach, na przykład hip-hop, czyli klasa robotnicza, no to tam nie ma żadnego takiej retro mody. And it's the same with the white working class, certainly in the UK. Their clothes had to be, you know, look like they're made out of astronauts stuff, you know,
very shiny sportswear. They're only interested in the latest, you know, R&B or the latest sort of dance music. Tak samo jest z klasą robotniczą w Wielkiej Brytanii. Chociaż musi wyglądać super nowocześnie, wręcz kosmicznie, i zainteresowani są tylko najnowszą muzyką dance. And I think you could just connect that to that class's general lack of interest in things like museums, you know, and heritage. This word, it's a big thing in British culture, the idea of national heritage. I można to też połączyć z tym, że ta klasa robotnicza nie szczególnie jest zainteresowana muzeami czy szeroko pojętym dziedzictwem, czymś, co jest ważne w Wielkiej Brytanii. And you know, I don't think I don't have any facts about this, but I don't think these people are also they're not people watching Downton Abbey or sort of period costume dramas or Jane Austen adaptations. Nie mam co prawda konkretnych danych, ale wydaje mi się, że oni też nie oglądają za bardzo Downton Abbey czy różnych adaptacji powieści Jane Austen. So in a sense, in some ways, I almost put my faith in, you know, I call them like the lumpen proletariat as avant-garde. They're like the last vestiges of futurism in the Więc culture. w pewnym sensie myślę o nich jako ostatniej nadziei awangardy. And you know, certainly like, you know, if you look at trap music or I don't know what else, R&B, that's where you do hear that new things being done with sound and No i zdecydowanie, jak spojrzymy na właśnie muzykę trap czy R&B, tam widać, że z dźwiękiem robi się wciąż nowe rzeczy. Though ironically, not really much new is done with content. It's basically sex, dancing, bottoms, bottoms and the need to shake them, Chociaż niestety drugs. niewiele nowego robi się z samą treścią. Nadal chodzi głównie o seks, tyłki i o trzęsienie tyłkami. So that's a paradox. There's a paradox there. You know, the consciousness in the lyrics is not progressive, but the music does keep evolving and changing. Taki tu jest paradoks, że właściwie świadomość co do tekstów się nie zmienia, natomiast sam dźwięk ewoluuje. Ja chciałem nawiązać do tego, co Filip mówił o pokoleniu, które wychowywało się już z internetem i na tej fali retromanii, bo rozumiem, że my wykorzystaliśmy nowe narzędzia do tego, żeby karmić naszą nostalgię za jakimś tam krainą dzieciństwa, młodości, ale czy istnieje coś takiego jak nostalgia zapożyczona, bo ja wiem, co mi się podoba na przykład w Stranger Things, ale pytanie, co i dlaczego się podoba w Stranger Things 20-latkom? Well, my daughter keeps coming up. My daughter loves Stranger Things, but she doesn't know that the typeface is retro, or the music, the great music at the start is referencing, I don't know, whatever it's referencing, but certainly it's from the 80s, I think. Moja córka bardzo lubi Stranger Things, ale ona nie zdaje sobie nawet sprawy z tych nawiązań. She just loves the story. She doesn't. I don't think even particularly picks up that it's meant to be the past that much. It's not that important to her. Jej się po prostu podobała fabuła i ona chyba nie zwraca właściwie uwagi na to, że to się dzieje w przeszłości. To nie wydaje się takie ważne. And certainly, and maybe someone has an idea, but certainly there seems to be something arbitrary about the fact that it's set in the 80s. The only reason I could think would be that the plot depends on the kids not having phones to some extent. I może ktoś mnie tutaj wiedzie z błędu, ale mi się wydaje, że to jest dość arbitralne. Nie ma znaczenia to, że się odbywa w latach 80. No może poza tym, że dzieci nie mają telefonów. But clearly, you know, it's strong enough, the plot, the kids being the main actors, you know, the prominent in the cast has that appeal to people who don't even know what the 80s signifies. Ale sama fabuła i historia jest na tyle mocna, że podoba się nawet tym ludziom, którzy nie wiedzą nic o latach 80. And then the 80s stuff is there for an older demographic who enjoy the songs that are on the soundtrack and the clunky technology and the care made to make Winona Ryder's clothes look really
sort of shabby and dreary in an 80s way. Treści z lat 80. są przeznaczone raczej dla starszych pokoleń, które mogą docenić i tę muzykę, i te stroje, i tą technologię. So it's a bit like a lot of mainstream animated films that parents go to with their children often have a lot of little postmodern references in, and I think they just put there to keep the parents from tearing their hair out during the middle of these films they have to go and watch. Tak jak jest teraz z mainstreamowymi kreskówkami dla dzieci, w których jest pełno takich treści właściwie powplatanych, które wydają się przeznaczone właśnie dla starszych pokoleń, żeby nie wyrwali sobie włosów, kiedy muszą oglądać te filmy. So yeah, I mean, I think probably young people are navigating this internet landscape in a way that, but has nothing to do with nostalgia. And I mean, I don't even think nostalgia. I don't really have a problem with nostalgia in the personal sense, or even in the collective social sense of a generation starting to feel sort of bittersweet feelings about a period, something they all shared and lived through. It's a natural response to things. Zdecydowanie młodzież wydaje się poruszać po internecie bez tej nostalgii, która nam towarzyszy. I ja właściwie nie mam żadnego problemu z nostalgią, jako z taką jakąś wspólną tęsknotą pokolenia za czymś. And even if I had a problem with it, there's nothing you can do about it. It'll happen to everyone, and everyone will be hit. No matter how futurist you might like to think of yourself, you will be hit by this wave of nostalgia and memories that you can't stop coming into your head. I nawet gdybym miał z tym jakiś problem, no to nic się na to nie da poradzić. Właściwie każdego w końcu uderzy ta fala nostalgii, tej tęsknoty i różnych wspomnień, których może nie chcemy oglądać. What I find sort of both more troubling and also more fascinating is the nostalgia for the things you didn't live through. And so in the book I write with both fascination and bemusement about things like the mod revival, the Grateful, the Deadheads following the Grateful Dead. I to może bardziej mnie, to co mnie bardziej fascynuje, ale też martwi, to jest właściwie taka nostalgia za rzeczami, których się nie przeżyło, takie jak właściwie revival, mod, Deadheads. Yeah. I tried to understand these revivals and see what motivated them. And some of them are really fascinating. Like in the 1950s in England, there was a thing called trad jazz. Ja staram się przyglądać tym różnym rewolwalom i zastanawiam się, co powodowało. Traditional jazz, and basically it was a bunch of young people immediately after the war who didn't really like what current jazz was doing. They wanted jazz that was full of wild energy to dance to, and they felt New Orleans jazz of the 1920s was better than the swing bands and better and more fun than bebop. I tak na przykład było z jazzem, gdzie ludzie spotkali się po wojnie i nie byli zadowoleni z tego, co słyszeli z tego jazzu. Bardziej podobał im się ten jazz z Nowego Orleanu czy właśnie bebop. And Britain in the 1950s was a pretty dreary, depressing place, and they used this old music to have a wild, good time. I Wielka Brytania wtedy była takim dosyć smutnym miejscem i oni właśnie użyli muzyki, żeby sobie polepszyć humor. And there were all kinds of interesting, weird distortions because they were learning to play trad jazz of old 78 RPM records. They played it sort of more shrill and sort of thin sounding than the bands had originally sounded in the live context. I było tam też takich trochę zaburzeń, ponieważ oni uczyli się właściwie grać tego trad jazzu, ale no robili to inaczej. Był on cieńszy. So, but what really sold me on trad jazz, I'd always for me, trad jazz had been an insult I used to describe rock bands I didn't like. I said Oasis were just trad jazz. To, co mnie zafascynowało w tym trad jazzie, bo kiedyś uważałem to wręcz za obrazy. Mówiłem tak o zespołach, których nie lubiłem, na przykład Oasis. But that's because I didn't really know anything about trad jazz.
But what sold me on it was I discovered that they used to call some of their parties all-night raves, and I was like, fuck, this was the rave music of the 1950s, you know. I to, co mnie właściwie przekonało do tej muzyki, to to, że dowiedziałem się, że ci ludzie, którzy grają trad jazz, nazywają swoje imprezy All Night Rave, czyli całonocne rave'y, i pomyślałem, o kurczę, to właściwie są pierwsi rave'owcy. It wasn't because it wasn't, you know, futuristic, obviously, it was repeating something from the 1920s. Oczywiście nie byli, no bo to nie było nic nowego, oni powtarzali to, co było w latach 20. But the spirit of partying and having a wild time and getting drunk and going crazy was actually kind of similar. So in that sense, I learned to respect this movement, even though ultimately, you know, we really were just waiting for the Beatles to happen. Ale no, ta idea po prostu imprezowania i szalenia i zapomnienia się w imprezie była bardzo podobna, więc z czasem jakby nabrałem szacunku do tego ruchu, ale oczywiście tak naprawdę wszyscy czekaliśmy na Beatlesów. But generally I feel like, you know, I think I always find it something strange when you come across people who are like, dedicate their lives to sort of dressing like a 50s rockabilly kid or a mod or something like that. You see someone on a Vespa now, looking like a mod, and you just think like, this is a strange way to spend your life. Właśnie mnie to zastanawia zawsze, jak widzę ludzi, którzy całe życie próbują wyglądać jakby byli w latach 50. na przykład jak dzieciaki rockabilly, czy właśnie mody, na przykład jak ktoś dzisiaj jeździ na Wespie, no to wygląda dość dziwnie. But the way I came to think it was like, it was sort of like imagining utopia, but instead of imagining the future, you imagine there's this perfect moment when, you know, Elvis and Buddy Holly and hair was in quiffs, and it was just, that was sort of utopia, but it's in the past rather than Ale in the myślę, że to future. coś podobnego jak wyobrażanie sobie po prostu takiej utopii. Na przykład był Elvis i były te fryzury śmieszne i wtedy wszystko po prostu było idealne. To taka jak utopia, tylko w przyszłości. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać do tego, co Simon powiedział o nostalgii za czymś, czego się nie przeżyło. Jeden z najciekawszych wątków jego książki dla mnie jest nostalgia za niezrealizowaną przyszłością. Mianowicie za perspektywą, którą mieli ludzie na temat tego, jak będzie wyglądała technologicznie nasza przyszłość. Cały ten futuryzm, przewidywanie, co będziemy robili w roku 2000, jak będziemy się poruszać. I wszystkie te projekcje okazały się po prostu gównowarte, nigdy nie zrealizowane, i bardzo ciekawe jest to, co Simon również pisze właśnie o nostalgię za tymi wizjami, że są po prostu ludzie, którzy usiłują stworzyć tę nieistniejącą i nigdy nie spełnioną przyszłość. Days of Futures Lost. Yeah, that was an interesting sort of development where you know, there was a band that called something like "Where's My Jetpack?" You know. No to dosyć taki właśnie ciekawy rozwój spraw. Na przykład jest taki zespół, który nazywa się Where's My Jetpack? Gdzie jest mój jetpack? And that was already kind of making fun a bit of that idea of, you know, by the year 2000 we'll all be traveling around the city with a jetpack, you know, propelling us. I to już samo w sobie trochę nabija się z tego pomysłu, że kiedyś wyobrażaliśmy sobie, że w 2000 wszyscy będziemy podróżować z jetpackami na plecach. A bit like my interest in rock histories that, you know, fail to anticipate what's coming next. I'm also interested in books of sort of popular non-fiction books of futurology and predictions. Tak samo jak interesują mnie książki krytyków muzycznych, którzy nie przewidzieli zbyt dobrze przyszłości muzyki, tak samo interesują mnie właśnie jakieś takie niefikcyjne, dokumentalne książki dotyczące przyszłości. I got one for my 16th birthday, and I really regret selling it some years later. It had all these amazing, completely wrong predictions, like by now there would be a revival of light and air travel, and so all freight would be in these enormous balloons that were carrying. There'd be no like trucks or
freight trains, just these freight balloons, you know. And Ja there was a na przykład miałem taką książkę, którą dostałem, gdy miałem lat 16, bardzo żałuję, że ją sprzedałem. I w tej książce były takie przewidywania na przykład, że będziemy się poruszać pojazdami podczepionymi do balonów, takimi cepelinami, że nie będzie już właściwie pociągów, tylko będą takie balonopociągi. But at the same time, none of these books predicted sort of things that now just become mundane miracles that are part of our just everyday life. Ale z drugiej strony żadna z tych książek nie przewidziała takich zwykłych, codziennych rzeczy, które my już teraz właściwie nawet nie zauważamy. Now, you know, I don't think there's any science fiction writer or you know, non-fiction futurist who would ever predict what phones can now do. Myślę, że żaden autor science fiction ani żaden właściwie futurolog nie przewidział tego, jakie będziemy mieli dzisiaj telefony komórkowe i co będzie można z nimi robić. Stanley Kubrick w Odyssei kosmicznej tablety. Did he? Did mobile Tablets, Stanley right. Kubrick in Odyssey. But in 2001 Space Odyssey, they have a really clunky video phone in it, you know. That's about as far as they could go. To prawda, w Odysei kosmicznej jest, ale jakieś takie słabej jakości tablet. It's kind of funny when you look at science fiction films in the past and they imagine some really futuristic things, but then other things they're doing them in ways that, you know, we've long past found a better way of Myślę, doing, you że know. takie filmy właśnie science fiction stare, niektóre rzeczy są w nich super futurystyczne, ale z kolei inne, które już dawno właściwie zrezygnowaliśmy z takiej technologii. So, you know, it's, you know, a lot of things that go on with surgery now or with medicine are just like, you know, incredible. I recently had surgery and part of the tests I had to do with it was to swallow a pill camera. It's like the largest multivitamin I've ever swallowed. Też niesamowity rozwój technologii w medycynie, to co robi się przy operacjach. Ja ostatnio miałam operację i część z badań przed tą operacją to musiałam połknąć tabletkę z kamerą. So it's like a very, very large multivitamin, and it went down, and it took thousands of photos of the inside of my intestines and beamed them to a belt that I had to wear all day. Więc musiałam połknąć taką tabletkę wielkości dużej multivitaminy i ona podróżując po jelitach robiła zdjęcia, które ściągały się do mojego paska. No i po wszystkim można było wszystko to obejrzeć. And then I went into the doctor's office and the nurse downloaded thousands of pictures of my guts. And somehow they went through them and found the problem and then I had it removed. And in a relatively, and it wasn't painless, but it was like a much better way than it would have been done 25 years ago. Więc poszedłem potem do lekarza i pielęgniarka ściągnęła te wszystkie zdjęcia, obejrzeli je szybko, znaleźli problem i usunęli go w sposób dużo szybszy i łatwiejszy niż to byłoby zrobione 20 lat temu. So there's, yes, exactly. So, you know, there's a sort of, it's a weird thing because on the one hand, you know, we mourn the future that didn't happen, which would be the clean, sterile cities with moving walkways and jetpacks. To dziwne, bo z jednej strony żałujemy tej przyszłości, która się nie wydarzyła, tych sterylnych miast, chodników ruchomych i jetpacków na plecach. But perhaps we should be more grateful for the future we do have. You know, like I can text my mother after this is over. I can, you know, send a photo of people here to my wife. You know, it's like. A może it's a powinniśmy miracle, raczej right? cieszyć się i doceniać tą technologię, którą mamy. To, że na przykład po tym spotkaniu mogę napisać do mojej mamy, mogę wysłać żonie zdjęcie widowni. So, yeah, but there is something, I was interested in this phenomenon of the nostalgia for the future. One of the funniest things out of it was this movement to love brutalist architecture. Więc rzeczywiście zainteresowało mnie to, ta nostalgia za tą przyszłością mi wydarzoną. Jeden z tych elementów to właśnie nostalgia za architekturą brutalistyczną I suspect you have a fair few brutalist buildings in Warsaw, right?
Podejrzewam, że w Warszawie jest sporo takich budynków brutalistycznej architektury. So there's like it's an interesting evolution about how cultural perceptions change. Like for instance, brutalist buildings and tower blocks, modern tower blocks in punk were symbols of a collapsing society. J.G. Ballard wrote a novel, High Rise, about a sort of brutalist tower block which descends into chaos and savagery. Jak zmienia się postrzeganie właśnie kultury. Kiedyś w czasach punk rocka te wielkie brutalistyczne budynki wydawały się właśnie obrazem upadku społeczeństwa. Pisano nawet o nich powieści. And then, you know, when I first moved to London, and I probably would go around and I'd see these buildings like Trellick Tower in Ladbroke Grove, which was like a pioneering, modernist working class apartments for the working class building. I think to myself, thank God I don't live up there. I kiedy przeprowadziłem się do Londynu i spacerowałem i oglądałem te wielkie budynki, myślałem sobie, jak to dobrze, że ja w nich nie mieszkam. But then around about the year 2000, you might walk past it and you might go, that's kind of cool actually. Ale około roku 2000 mogłem tam wtedy przychodzić i pomyśleć sobie, o, nawet taki fajny budynek. And then you had writers like Michael Bracewell and Owen Hathley writing on the internet about the allure of these buildings, and also the idealism and the socialistic idealism behind these buildings. I teraz z kolei inni autorzy pisali o tych budynkach, ale w zupełnie inny sposób. Idealizowali go, mówili raczej o socjalistycznym idealizmie związanym z takimi budynkami. And so, and then you get websites, called I Love Carbuncles, I think was one, which because Prince Charles had described these buildings as carbuncles, that's like a really bad spot on the face of Britain. I są teraz na przykład strony internetowe poświęcone tego rodzaju budynkom. Akurat tutaj użył terminu, którego użył książę Karol, jakiegoś takiego brzydkiego. There's a Twitter account called something like Brutalismo, where they show pictures of these kind of buildings as things to actually go to a town and look for, rather than cover your eyes in horror. Są nawet strony internetowe, które właśnie dokumentują takie budynki brutalistyczne i można chodzić i ich szukać po mieście. And then kind of the cultural punchline to all this is that now Trellick Tower, I think, is full of luxury apartments and only rich people can live in it. I to mnie śmieszy, że teraz ten budynek, o którym mówiłem, Trellick Tower, w nim są teraz tylko luksusowe apartamenty dla bogaczy. And other buildings like that have been listed as, architecture worthy of preservation, and they have little blue signs stuck to them saying this is of outstanding historical architectural interest. Inne tego typu budynki też są obejmowane ochroną konserwatorską. But I think it's interesting how those kind of buildings have become symbols of modernism, of a kind of socially progressive policy to housing, and sort of some kind of better Britain that never came about. Myślę, że to ciekawe, jak te budynki teraz są właściwie symbolami takiego postępu społecznego i podejścia do budownictwa. Może teraz czas na Państwa pytania. Bardzo proszę, ktoś chętny? Tak, widzę. Postaram się dociągnąć kabelek. Nie wiem, czy mi się uda. Dalej już chyba. Jest. Tak, ja właściwie mam dwa pytania do tłumacza książki i do autora. Najpierw chciałem się zapytać, bo jest Pan tłumaczem dość skomplikowanych tekstów, między innymi, nie wiem, piosenek Boba Dylana i tak dalej. Czy tłumaczenie książki z dziennikarstwa anglojęzycznego sprawiało jakieś problemy nadprogramowe, a nie wiem, jakieś frazy, które jest trudno przetłumaczyć, odniesienia i tak dalej.
A pytanie do Simona. Książka w oryginale wyszła w 2011 roku, zdaje się pod koniec 2011. Czy jakieś tezy z tej książki się zdezaktualizowały, bo wydaje mi się, że pisałeś po prostu na swoim blogu i w artykułach czy w wywiadach wspominałeś o czymś takim, że ta fala retromanii być może trochę zahamowała i nie wiem, nowi twórcy ze sceny alternatywnej pop szukają po prostu jakichś nowych form, brzmień i tak dalej, a nie próbują kopiować brzmień sprzed wielu dekad. Zacznę, bo krótko powiem. To nie była łatwa książka do tłumaczenia, ponieważ Simonem Reynolds pisze wybornie i pisze językiem barwnym, pełnym właśnie odniesień kulturowych, bawi się również aliteracjami, współbrzmieniem słów, dlatego szczególnym zadaniem przy tej książce, poza wyjaśnieniem naprawdę dość skomplikowanej miejscami materii, nam, Polakom, poza tym wszystkim przykładałem się naprawdę do tego, żeby jeszcze oddać jego prozę, która też ma swój rytm, lubi współbrzmienia, lubi grać skojarzeniami i żeby te skojarzenia były czytelne dla polskiego czytelnika w miarę, na tyle, na ile się da. Oczywiście tu dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy kilka tygodni temu na spotkaniu takim przedpremierowym. Z publiczności padło zdanie, że my w bloku wschodnim weszliśmy, duża część książki Simona poświęcona jest kolekcjonerom, i że my weszliśmy w ten nurt kolekcjonerski z opóźnieniem, tak jakbyśmy się chcieli odegrać za te wszystkie lata, kiedyśmy tego wszystkiego nie mieli, co oni mieli. Więc mam świadomość tego, że wiele rzeczy, o których Simon pisze w książce, zjawisk jest dużo bardziej oczywistych dla nich tam, bo oni tym żyli. My dopiero po czasie się o nich dowiadywaliśmy, ale to był problem wtórny przede wszystkim. No ale to, co było trudne w tłumaczeniu, co zawsze jest trudne w tłumaczeniu, sprawia też największą przyjemność. I'm glad to have brought you such exquisite pleasure then in struggling with my prose. Cieszę się, że miałeś taką przyjemność. I do actually often wonder how translators do it because yeah, I do use a lot of rhythmic effects and things that words that have sort of back associations. Często się zastanawiam, jak właściwie tłumacze sobie z tym radzą, bo ja rzeczywiście używam dosyć dużo rytmu albo różnych takich właśnie skojarzeń. And I suppose it must be for a translator in a way you are co-writing the book. Myślę, że jako tłumacz współpiszesz książkę. So if anyone enjoys the book, a lot of it is going to be down to what. Więc jeśli podobała wam się książka, to też zasługa tłumacza. In terms of like, is the thesis expired? It's a curious thing because jeśli chodzi o tę reaktualizację moich tez, almost everything described in the book is still going on. You have festivals with a lot of, they call it the phrase they use in America is legacy acts or legacy artists. Myślę, że wiele z tych rzeczy, które opisywałem w książce, wciąż ma miejsce. Na przykład w Stanach jest dużo takich festiwali, które nazywają legacy acts. And I think there was a Coachella festival that was entirely these sort of old legendary rock acts. Myślę, że nawet było takie wydanie Coachelli, w której byli właściwie sami tacy legendarni rockmeni. You have, you know, people are reissuing things, finding incredibly obscure things, some things that should never be reissued really, other things that are really amazing that never really came out or are only on the soundtrack of something and never actually
Wciąż mają miejsce nowe, ponowne wydania różnych rzeczy, nawet wydania rzeczy, które nigdy nie były wydane, a były tylko częścią jakichś składanych na przykład. There's still quite a lot of music made by hipsters that is very pastiche oriented, and there are people in the mainstream who are very successful who are completely pastiche artists. Like the biggest one is Bruno Mars, I think is probably. I wciąż jest wielu artystów, czy to takich bardziej hipsterskich, czy nawet mainstreamowych, którzy właściwie grają pastiżem głównie. Na przykład jeden z takich wielkich jest Bruno Mars. At the same time, it does feel like the Retromania is a little less maniacal, and I don't feel as I felt very oppressed by it. I felt like it was like this weight, you know, crushing everything, and it doesn't feel exactly like that now. Ale z drugiej strony wydaje się, że ta retromania jest coraz mniej maniakalna. Wcześniej czułem się taki przez nią wręcz atakowany, a teraz już trochę mniej. In some ways I almost felt like 2013 was like peak Retromania, largely really because of that Daft Punk album, Random Access Memories. And I czasami wydaje mi się, że 2013 rok był takim najbardziej rokiem retromanii, głównie ze względu na właśnie album Daft Punk. Which was almost, I could almost flatter myself they read my book, or that it was almost like or maybe an accidental extra chapter to the book, you know. Wręcz wydawało mi się, że oni musieli chyba przeczytać moją książkę. To tak jakby był dodatkowy rozdział mojej książki. They have like the Lost Future song, which is Giorgio by Moroder, where they invent a new genre, which is biographical disco, autobiographical disco. Piosenka, w której wręcz wymyślono biograficzne disco. Because Moroder talks about making I Feel Love in 1977, wanting to make a song from the future. Jest tam mowa o tym, jak autor chciał zrobić piosenkę przyszłości. But then unfortunately, rather than make a song from the future like 2047, Daft Punk do a rather poor imitation of I Feel Love from 1977. I zamiast robić właściwie taką futurystyczną płytę jak 2047, to zrobili właściwie taką przykrą przeróbkę płyty. And then they have a song which is about nostalgia called Fragments of Time, which is actually a really lovely song about how, as you experience things, you can slip into a mode of anticipatory nostalgia where you are looking ahead to looking back to this moment in your life. I jest właśnie też nawet piosenka Fragments of Time, która właściwie opowiada o nostalgii, o tym jak kiedy oczekuje się na coś i można właściwie obserwować moment, kiedy się tego oczekiwało. I have a whole bit about the space race, and how at the time I was writing, the space race and space exploration had seemed to be completely dead, and America given up on it. No i Well, they put the space shuttle in the museum. no, I do understand about the Yeah, space exploration being there, but I don't understand. I was about to say that. Sorry. I was taking it easier. Tak. No i tak samo jak z programem kosmicznym, który właściwie już w tej chwili umarł. They have a song. They have a song called Contact, which actually has the voice of the last human being to stand on the moon, Eugene Cernan. Jest tam piosenka, w której jest głos ostatniego człowieka, który był w kosmosie. Yeah, and then they have a song like Give Life Back to Music, which is like the anthem of the whole album, which is a sort of analog protest against digital life. I hymn właściwie tego albumu, Give Life Back to Music, czyli właśnie takiej hołd analogowej technologii. This is the group who did the song Digital Love, and now they seem to be fallen out of love with digital music production. They've got Michael Jackson's old drummer. It's all done on analog. Czyli zespół, który zrobił wcześniej album Digital Love, teraz jakby odkochał się w tej cyfrowej technologii i idzie w analog. And then obviously the single Get Lucky, which was played like every hour on American radio. It won the Grammy for best song. No i oczywiście ten singiel Get Lucky, który słychać było właściwie bez przerwy w Stanach, jak wygrał Grammy. And that's really weird because
you know, it sounds like a song from 1979. It sounds like one of the tracks on a Chic album that wouldn't be quite good enough to be a single. I właściwie brzmi jak utwór z 79, taki, który nie byłby wystarczająco dobry, żeby wejść na album. And if you, what is the time between 1979 and 2013? I'm very tired. How many years is that? 4? Yeah. So imagine in 1979 if the Grammy had gone to a record that sounded like the Glenn Miller Band, because that is the equivalent. To tak jak gdyby wtedy nagroda Grammy poszła do kogoś, kto brzmiał tak jak... Glenn Miller, you know, Glenn Miller, or very early Frank Sinatra, you know, before he was any good. So you know, but that seemed to me peak Retromania. You know, what the record industry and popular taste considers the best song of that year is this song that is repeating the style and the analog means of production of a record from, you know, 1979. Więc to wydaje mi się taki szczyt retromanii, czyli nagroda Grammy dla płyty, która właściwie odtwarza stare dźwięki, a także nawet technologia nagrania analogowa. And what's interesting was that Daft Punk intended this record as a rebuke to the way people make records today, and perhaps they thought they would inspire people to do things in a different, more human, bring life back to music kind of way. A Daft Punk miał na myśli właściwie tę piosenkę jako taką riposty do tego, jak tworzy się teraz muzykę i chciały właściwie zainspirować ludzi, żeby tworzyli ją inaczej. But you know, strangely, not that many people have several $1 million and 5 years to make an all-analog album with, you know. Ale okazuje się, że nie tak wielu ludzi ma $5 milionów, żeby stworzyć taki album. So everyone ignored them, and actually that album has almost completely dropped out of cultural memory. And people carried on making albums and tracks on their laptops and on their phones and all that digital stuff. I wszyscy to właściwie zignorowali i ludzie dalej tworzą płyty na laptopach, na telefonach, no i cyfrowo. And so, and then I feel like that's almost kind of when a bit of the retro analog bubble burst. Oh, you know, there's still got the vinyl revival going on. People buying albums on vinyl, but secretly listening to them using the download codes. Tak mi się wydaje, jak gdyby jednak ta bańka po prostu trochę pękła. No bo ludzie, co prawda nadal kupują winyle, ale i tak właściwie słuchają wszystkiego w internecie. And then, I mean, this is just me personally, but then like maybe the next year, I think it was 2014, I started to notice this artist. He'd been around for a while, but I noticed him anyway. In 2014, this guy who's called Future. His name is Future. How could I not love this guy? No i w 2014 zacząłem dostrzegać takiego gościa. No on już tam był wcześniej, ale ja dopiero go zauważyłem i on się nazywa Future, czyli przyszłość. And he's using autotune in his voice. And the autotune seemed like a really exhausted, played out thing. Cher had done it, you know, T-Pain had done it, No i on Kanye używał West dużo had done it. autotune'a, który wydawał się już taki wyczerpany, no bo wszyscy tego używali, nawet Cher. But Kanye he's West. doing something new with it. He's making it into a kind of digital blues. Ale on zrobi z tym coś nowego, robi taki cyfrowy blues. And he's just one of the, you know, a swarm of trap artists, all of whom use autotune, all of whom sound really fresh. I on jest jeden z całej masy modern. takich artystów trapowych, którzy wszyscy brzmią świeżo, nowocześnie. Migos, Ray Shremmerd, Young Thug, I mean there's loads of them, all great. And what I love most about them is the way they use, well it's just, I love the music and the flows and all that, but what's delicious is this little fun they have with rock history. I oni wszyscy są świetni i naprawdę uwielbiam ich słuchać. Oczywiście najlepsza jest muzyka, ale podoba mi się też to, co oni robią z historią rocka. So one of the things Future calls himself is Future Hendrix. He knows who Hendrix is. He doesn't sound anything like Hendrix, but he's saying I'm a black innovator like Hendrix. Na przykład to, co robi Future, nazywa siebie Future Hendrix, czyli Hendrix przyszłości, chociaż nie brzmi zupełnie jak Hendrix, ale uważa siebie za takiego innowatora. He even puts out an album called Hendrix. I nawet wydał taki album, Hendrix. And then, but best of all is Ray Shremmerd, who
who had the audacity to put out a song called Black Beatles. I Red Szubrycht, który miał po prostu czelność wydać piosenkę zatytułowaną Black Beatles, Czarne Beatlesi. And there's nothing about it that sounds like the Beatles, but they just claim all of that rock history that's dead and holding us white people back, and they just turn it into a joke in their record, and it's like... To w ogóle nie brzmi jak Beatlesi, ale oni bawią się tą historią rocka i... You know, me and Paul McCartney related, and the rest of it. So, and it's a fantastic song. It doesn't sound like hip hop To jest świetny before. dźwięk. It doesn't sound like how hip hop sounded in the 2000s or the 90s or the Nie brzmi 80s. jak hip-hop lat 2000, 90., 80. So for this kind of music, that makes me feel, you know, I feel like this is unretro, anti-retro. You know, it's something to be excited about. Więc ten rodzaj muzyki uważam, że jest taki w kontrze do retro, coś co mnie ekscytuje. So if I was to write Retromania again, I would probably have a more optimistic last chapter, which talks about the use of the auto-tune, and I would also go looking for people who are building their own inventing their own instruments. Myślę, że gdybym teraz pisał Retromanię, to byłby jeszcze taki bardziej pozytywny ostatni rozdział, w którym pisałbym właśnie o autotune albo o ludziach, którzy budują swoje własne instrumenty. And maybe I might call the last chapter Future Mania or Now Mania or something like that, something more upbeat, you know. Ten ostatni rozdział zatytułowałbym Future Mania, czyli mania przyszłości. Because, you know, in the end of the book, as it stands, it says, I believe the future is still out there. But what I should have done, I was very tired by going to the book, it's a bloody long book. But I should have told the publisher, let's wait a month, I'll have a rest, and then I'll go and look for people who are trying to build the future. Because there's people out there trying to combine audio and visuals in new ways and invent new instruments and new software. Myślę, że to, co powinien był zrobić, to kiedy skończyłem pisać tą książkę, powiedzieć wydawcy, zaczekaj jeszcze miesiąc, ale byłem wtedy strasznie zmęczony, to bardzo męczące pisanie takiej książki. Wtedy poszukałbym jeszcze jakichś artystów, którzy robią właśnie nowe rzeczy z muzyką, może nowe rzeczy z dźwiękiem, nowe rzeczy z obrazem. So I could have had the happy ending, the Hollywood happy ending, whereas I ended the book in the third act of the film structure, which is the thing when the plot goes. Wtedy byłoby hollywoodzkie, szczęśliwe zakończenie, a tak no niestety zakończyłem na trzecim akcie. You know, it ends with this optimistic, that I believe the future's still out there, but there's nothing to back it up, and I could have gone looking for people who were doing things that would back up that sort of feeling. Kończy się pozytywnie, bo mówię, że jakby jest przyszłość muzyki, ale no niestety nie pofatygowałem się i nie znalazłem niczego, żeby to potwierdzić. That was a very long reply to just the first question. Any more questions? Be warned, he writes long. Let me start with a short statement and then actually I'll put two questions. Because I read this book about 3-4 years ago when there were first tries to translate Read Episode again, and I was really baffled that someone who wrote such a great book cannot see that the material gathered in Retromania actually, in my opinion, totally undercuts what seems to be the main thesis of the book. But actually, what you said just now, just shows this problem, the structural problem with the book, which, I personally think that the main discourse around this book is somewhat misleading because it underscores those points that the past was better and stuff, and what is being done now is just the retread, actually not acknowledging that the more people say that the past was better, the more retreads would be made actually now. So I personally think that this book shows that the problem is not with the music itself, which, as you said just now, there are always people out making progressive, futuristic oriented stuff. I mean, if you just mentioned DIY scene, it was there, those 5, 7, 10 years ago, whatever. But the problem is with journalism, and here would be my first question: how do you see this? Actually, the scope of the book
as connected more than what is happening in clubs or in concerts, but as a crisis of journalism and being able to name new musical phenomena, to name new trends, and of course the demographics. I think it was in your book that popular music actually rose with baby boomers, right? I think it's somewhere in the first part of Retromania, or maybe in the repeat episode. I'm not sure, but yeah, the baby boomers are getting old, so there's still the big market for making all this big tours and stuff, reunions and whatever. So my second question would be, what do you think about? Actually, I got 3 questions. Second would be, how would you relate this thing to the demographics changes? And the third would be, because the main problem I personally have with this book is that it's very Anglo-centric in a way. So, okay. So the main question would be: did you consider writing a book that's not a history of popular music, but also tries to be a sort of metaphor of contemporary culture at large, from the perspective not of Anglo culture, but for example from this perspective of this Japanese culture, not Anglo-American consumers of Japanese culture, or any different. That would be my third question. Could you say, po polsku nie zamawiam. Po polsku, tak, bo ja nie zarejestrowałam wszystkiego. Trzy pytania byłyby. Pierwsze o to, jak kryzys dziennikarstwa i w ogóle pisania o muzyce ma się do zagadnień poruszonych w książce. Drugie, jak to się ma do przemian demograficznych. I trzecie, czy autor nie myślał o tym, żeby kiedy pisze nie historię muzyki popularnej, ale bardziej taką kulturową metaforę współczesności, spojrzeć na to nie z perspektywy anglocentrycznej, ale chociażby na przykład z perspektywy japońskiej, ponieważ tam jest rozdział japonizacji muzyki, z perspektywy tamtej, a nie z perspektywy konsumenta muzyki, która tam jest tworzona. Well, I actually have a chapter about Japan in the book, but it's about Japan as a pioneer of sort of retro hipsterism. Ja właściwie mam rozdział w książce o Japonii, ale jako właśnie o pionierze tej retromanii w muzyce. And certainly, Japanese groups have been on the have been on the cutting edge of this sort of pastiche of, I can't remember the Japanese group where every album title is made out of the names of Western groups, it's this sort of very playful, referential game with rock history. Japońskie zespoły od dawna są pionierami właśnie takiego pastiżu. Nie pamiętam teraz tytułów albumów, ale jest zespół, którego wszystkie albumy to są nawiązania do zachodnich zespołów. But yeah, I mean, I do very vaguely. I say, maybe it's the expression I use, which rhymes in English, is maybe the West needs to rest. Maybe this exhaustion is only within this sort of Americano, Anglo, Eurosphere. Ale wspominam nawet taką frazę, która się rymuje po angielsku, maybe the West needs to rest, czyli może Zachód powinien odpocząć. Może właśnie to wyczerpanie to jest charakterystyczne dla tego zachodniego, amerykańsko-europejskiego rynku muzycznego. And I just write speculatively about how, some kind of new equivalent to rock and roll could emerge from the collision of traditional cultures, frustrated youth, political, social desires, and digital technology. I zastanawiam się, tak spekuluję, czy odpowiednik rock'n'rolla mógłby powstać właśnie ze zderzenia takiego zmęczenia młodych polityką, czy ze stanem
ze stanem właśnie z połączeniem z cyfrową technologią. But it was a speculation. I didn't see anything that had made itself visible or audible to substantiate that this was going on. Ale to była taka spekulacja i nie znalazłem niczego, co potwierdziłoby tę teorię. The things from that were, you know, at that point and still reaching Western ears were things like K-pop, which to me is sort of like, you know, like it's like a strange, distorted mirror image of Western pop at its most artificial and concocted, and it's like mad postmodern jumble of fashion references and To, co things. dociera na zachód, to na przykład K-pop, który dla mnie jest po prostu jakimś takim okropnym zniekształceniem tego najbardziej sztucznego i najgorszego, co ma muzyka popularna zachodu. I write a little bit about K-pop in my glam book. It's sort of like some weird extension of glam logic and a sort of mirror to the kind of neo-glam of Lady Gaga and people like that. Piszę trochę w mojej książce glam o glamie i właśnie o takiego rodzaju neoglamie, takim jak na przykład Lady Gaga. But I couldn't see any evidence myself of some vital new force in music coming from outside, the American Anglo-Euro zone, which of necessity is what I'm writing about, both since I wasn't able to research, do field research in foreign countries, but also my subject is, that's my subject. All my books are really about Anglophonic and to an extent some European musics, whether it's post-punk or rave and techno. Ale nie znalazłem niestety żadnych dowodów na taką jakąś siłę, która mogłaby mocno wpłynąć na muzykę, która by przychodziła gdzieś z zewnątrz. Więc po prostu tematem tego, co piszę w naturalny sposób jest raczej muzyka anglojęzyczna właśnie. Maybe the world-changing rock and roll won't even be a form of music. It'll be something else altogether. Something that comes outside that sphere. Może świat tak się zmieni, że rock and roll kiedyś stanie się czymś zupełnie innym, nie tylko muzyką, ale jakąś zupełnie inną strefą. What was the first part of the question? I don't know if it's a crisis of journalism. It might be a crisis of discourse in so far as it's of the discourse around music, and that includes journalists but also fans. I mean, the thing about my book, when I was writing the book, yeah, go ahead. Nie wiem, czy jest rzeczywiście kryzys w dziennikarstwie muzycznym. Może to bardziej po prostu jest kryzys sposobu, w jaki mówi się o muzyce. Dotyczy też fanów na przykład. While I was writing the book, the journalist's nightmare, the book writer's nightmare is that someone's going to write what you're writing for you. And so every month or so there'll be a big piece somewhere, or a blog, or on a blog as well. But a big piece in the magazine about retro or some, where have all the subculture's gone. It's not like I came out of this out of my own arse, I didn't imagine it. Kiedy pisałem książkę, to jedną z największych zmor pisarza jest to, że ktoś napisze to, co on chce napisać przed nim, więc właściwie co miesiąc wychodził jakiś artykuł, czy jakieś treści dotyczące właśnie retromanii. To nie jest coś, co ja wymyśliłem. The idea that there's a crisis of retro or some kind of strangeness about how cultural time is operating in the internet era was actually a kind of commonplace theme in the blog circuit, which is journalists but also fans, musicians as well. Taki w ogóle pomysł, że jest jakiś taki retrokryzys, jeżeli chodzi w ogóle o czas i kulturę właśnie związany z internetem, był powszechny dosyć w różnych blogach i treściach, które publikowali też fani i muzycy. And so, in a sense, my book is the product of a larger discourse
which includes musicians as well who are asking these questions, like the hauntology musicians that I write about in the book. Includes Daft Punk, includes, you know, a lot of people are musically as well as critically discussing these things to do with past, history, nostalgia, and the perception of culture time is what I think of it, rather than live time or chronological time, our sense of culture time. Więc moja książka jest produktem jakiegoś takiego bardziej powszechnej treści i wypowiedzi, która pojawia się wśród muzyków, wśród fanów i też wśród dziennikarzy i dotyczy właśnie tego czasu kulturowego. So in some ways the book is in some ways it's actually a history of the first decade of the 21st century, and you know. Myślę, że w pewnym sensie ta książka jest historią pierwszej dekady XXI wieku. I didn't invent the phenomenon of Don't Look Back, which is playing the album all the way through. It wasn't me who booked all the festivals with old bands, you know. To nie ja wymyśliłem to słuchanie starych trasy koncertowych ze starymi albumami i takie festiwale. I didn't hallucinate these things. I just noticed them and thought they were significant, and there was a kind of uncanny feeling to how the culture was operating. Nie wymyśliłem tego sobie, nie wyhalucynowałem. Po prostu zaobserwowałem coś, co się dzieje i to opisałem. And so the response the book got was interesting, because some people were like, you wrote what I was thinking in my head, what I've been worrying about and puzzled by, and then other people were, you know, very offended or outraged, almost to the point of misreading the book, I felt in some ways. I reakcje, które otrzymałem do tej książki, to niektórzy pisali właśnie, napisałeś dokładnie to, co ja myślałem, o tym, co mnie martwi i zastanawia, ale były też takie wypowiedzi ludzi, którzy byli wręcz obrażeni do tego stopnia, że sądzę, że musieli źle przeczytać moją książkę. It's, you know, certainly you asked me to ask, you know, why did you want to do this book, or why did you write this book? And one of the reasons was to work out if I was crazy, if anyone else thought the same way. Zapytałeś mnie wcześniej, dlaczego właściwie chciałem napisać tą książkę, i jednym z powodów było to, że zastanawiałem się właśnie, czy ja zwariowałem, czy tylko ja w ten sposób myślę. And the other thing was actually to have an effect on criticism, to kind of discourage people from praising things or giving an easy time to things that were very obviously bringing nothing new into the world. Ale też chciałem wpłynąć na to, w jaki sposób opisuje się muzykę, żeby ludzie nie chwalili zbyt prędko rzeczy, które właściwie niczego nowego nie wnoszą do świata. So, and also perhaps in a more subtle way to discourage people from writing in what had become the dominant mode about things, which was to break them down into their precursors and their sources and the things they were influenced by. I też chciałem zniechęcić ludzi do pisania w ten sposób o muzyce, jak robi to większość, czyli jak gdyby dzielenia na prekursorów, na źródła, na to, co wpływało na muzykę. That's how exactly this book works, actually. This is how you describe most of the artists, actually. So I don't get this argument. Right. No, but that I'm describing them in that way as a negative way. People describing them in terms of their influences as if that was a positive achievement. Tak, jeżeli w ten sposób analizuję muzykę, to tylko żeby wykazać, że to jest coś złego. As if that accumulation of these sources and inputs somehow was value in itself. Żeby, tak, samo zebranie wielu wpływów czy źródeł inspiracji nie jest jak gdyby wartością samą w sobie. Anyone else? Mili Państwo, nie tylko West needs to rest, ale Simon również, który od rana opowiada o swojej książce i okolicach. Jeszcze ślady tych rozmów znajdziecie w różnych mediach już po tym, kiedy go tu z nami nie będzie, bo jutro wyjeżdża,
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję panie.